Witam! W tym filmie poruszymy sobie tematy związane z podporem przodem, ale niekoniecznie z jego docelową, taką podstawową wersją izometryczną, tylko z takimi dynamicznymi jakby jego progresjami, czyli my chcemy do tego podporu dodać troszeczkę dynamiki, troszeczkę naprzemiennej pracy kończyn, innej stabilizacji i kontroli w innej płaszczyźnie, żeby też kontrolować ten nasz tułów nie tylko w statyce, ale również w dynamice. Także zapraszam Was do oglądania i dajcie znać, czy wcześniej znaliście te rodzaje podporu. Dobra, więc zacznijmy od pierwszego wariantu, który doda nieco dynamiki i pracy kończyn dolnych w podporze. Przyjmij pozycję zwykłego podporu i poprzez napięcie w obrębie mięśni pośladkowych oraz napięcie w obrębie centrum Twojego ciała unieś delikatnie nogę z podłoża. I teraz co w tym można zrobić źle? No wiele rzeczy. Na przykład to, że Twoja noga poprzez ruch uniesienia pociąga za sobą ruch miednicy. Zwróć uwagę na to, czy właśnie podczas uniesienia tej nogi nie puszczasz napięcia w obrębie centrum i nie powoduje to też w konsekwencji wygięcia w odcinku lędźwiowym, więc tutaj zwracaj uwagę, jak te aspekty ze sobą współgrają i nie unoś nogi zbytnio wysoko, bo to i tak będzie musiało wymusić ruch w obrębie miednicy. Ok, w tym wariancie także będziemy pracować nad naszą funkcją antyrotacyjną w tułowiu. W tej wersji zamiast unosić same nogi, będziemy unosili przeciwległe kończyny w górę. I to jest oczywiście wyższy poziom stabilizacji, bo osobom początkującym bardzo trudno jest wyłapać w tym jakiś balans, równowagę, bo tutaj właśnie mięśnie w obrębie Twojego centrum muszą bardzo pracować, są dosyć wyzywane do ciekawego challenge'u, żeby tą pozycję utrzymać. I tutaj błędem będzie, jeżeli podczas wychodzenia kończynami będziesz starał się utrzymać pozycję, ale poprzez wyjście miednicą do góry. Utrzymuj miednicę w jednej linii, neutralnie, tak samo jak jest to podczas zwykłego podporu. W kolejnym wariancie podporu będziemy chcieli otworzyć nieco klatę i poprowadzić naszą kończynę po skosie. I zaczynamy z klasycznego podporu, prowadząc prawą nogę po skosie do lewej strony. Następnie odchylamy się nieco w kręgosłupie, otwierając klatkę. Możemy poczuć, jak też otwiera się przednia ściana miednicy. Możesz na chwilę zaakcentować tą pozycję 1-sekundowym czy 2-sekundowym przytrzymaniem. Następnie wróć znów do naszej bazy, czyli do zwykłego planka i wykonaj dokładnie ten sam ruch na drugą stronę. Tutaj to ćwiczenie dynamicznie fajnie sprawdzi się u osób o typie właśnie zamkniętej klatki piersiowej, zamkniętej, skróconej przedniej taśmy, bo tutaj fajnie mobilizujemy ją do tego otwarcia. Do kolejnego wariantu będziesz potrzebował ciężarka i to, jaki to będzie ciężarek, to zależy tylko i wyłącznie od Ciebie, w jakich celach też będziesz stosował to ćwiczenie. I tutaj możesz wyjść od ciężarka typu 3 kg i stopniowo progresować w górę. Ustaw swój ciężarek lub ketla po stronie bocznej Twojego ciała, ale nie za daleko, żebyś był w stanie sięgnąć po niego przeciwległą ręką. I teraz, jeśli ciężarek jest po Twojej prawej stronie, to sięgasz po niego swoją lewą dłonią, delikatnie rotując się w odcinku piersiowym kręgosłupa, chwytasz za niego i przeciągasz go na stronę przeciwną. I z powrotem wchodzisz do bazowego podporu i analogiczny ruch występuje po stronie drugiej. Tutaj to ćwiczenie ma bardzo fajny komponent właśnie takiej kontroli antyrotacyjnej. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście zbiór ćwiczeń antyrotacyjnych. To taki materiał oczywiście dla Was nagram i przedstawię moim zdaniem najlepsze ćwiczenia na tego typu funkcje. W kolejnej wersji zapracujemy dodatkowo w podporze swoimi zginaczami stawu biodrowego. Do tego ćwiczenia będziemy potrzebować minibanda o średnim lub wysokim oporze. Najlepiej sprawdzą się te materiałowe, ponieważ te gumowe łatwo mogą ześliznąć się ze stopy. Miniband jest ustawiony w okolicy naszego rozcięgna podeszwowego, czyli centralnie pod stopą. Wykonaj ruch jednostronnie, zginając kolano i przyciągając je do klatki piersiowej. Natomiast bardzo ważne jest, co zrobisz z drugą nogą. Ona powinna być cały czas naprężona, maksymalnie doprostowana i mocno napierasz nią na podłoże. Tutaj bardzo mocno powinny być aktywowane pośladki, szczególnie właśnie przy tej nodze, którą się podpierasz. I wszystkie mięśnie w obrębie właśnie Twojej kończyny dolnej typu czworogłowy, dwugłowy, łydka powinny być naprężone, aktywne. I teraz bardzo ważna rzecz. Ruch zgięcia kolana nie powinien za sobą pociągać rotacji tutaj jakiegoś shiftu właśnie w obrębie miednicy.
czyli Twoje kolce biodrowe, te wystające z przodu Twojej miednicy, powinny być na jednej linii. I skup się na tym, żeby nie zamykać się w klatce, a raczej nieco ją otworzyć, właśnie tutaj pokazując część obojczykową do podłoża. To ćwiczenie świetnie się sprawdzi, kiedy występuje u Ciebie deficyt w sile, napięciu właśnie w obrębie zginaczy bioder lub też jako drill pośredni, jeżeli dużo biegasz. To ćwiczenie można wykonywać jeszcze bardziej dynamicznie, na przykład skupiając się na ruchu na 3. Czyli mamy raz, 2, 3 i trzeci jest bardzo mocnym zaakcentowaniem i zastopowaniem pozycji. Kolejna wariacja sprawdzi się u osób, które aspirują lub aktualnie trenują dużo figur statycznych, dlatego że będzie miała tutaj miejsce bardzo duża kontrola właśnie w obrębie tej taśmy przedniej. Ustawiamy naszą część goleniową nóg na rollerze i zaczynamy wyjściowo od pozycji, w której Twoje barki są na jednej linii z nadgarstkami. Teraz rozjeżdżam się nieco całym ciałem w tył, czyli barki pójdą za linię nadgarstków. Bardzo ważny detal, staramy się utrzymać nasze ramiona maksymalnie proste, wyprostowane w stawie łokciowym i chcemy wrócić właśnie z napięcia i naciskania na podłoże do tej pozycji naszej startowej, gdzie barki są znów na linii z nadgarstkami. I nie jest to prosty wariant i można go jeszcze bardziej utrudnić, jeszcze bardziej cofając się w kierunku tylnym i zbierając właśnie z tego ustawienia napięcie i powracając do tej pozycji początkowej. I kolejny wariant, czyli podpór z rotacją. Zaczynamy z klasycznej pozycji podporu i zauważ, że tutaj delikatnie szerzej rozstawiam swoje stopy. Jeżeli chcecie utrudnić to ćwiczenie, to stopy powinny być względem siebie bliżej. Jeżeli chcecie ułatwić, to oddalamy stopy od siebie. I teraz wykonuję rotację, odchylając się w kręgosłupie, rotując się w kręgosłupie piersiowym, prowadząc moją dłoń w kierunku górnym. Wykonuję ruchy naprzemiennie na stronę prawą i lewą i tutaj też dzięki temu ćwiczeniu mobilizujesz swoją rotację w kręgosłupie i idealną sytuacją byłoby, jeżeli linia Twoich dłoni w przedłużeniu byłaby ułożona prostopadle do podłoża. To oznacza, że Twoja rotacja w kręgosłupie jest całkiem dobra. I czas na ostatni wariant na dziś. I ten wariant będzie miał za zadanie nauczyć Was sprawnego wyhamowania sił właśnie tej funkcji podporu, czyli będą to takie zmodyfikowane barpisy. Nie skupiamy się w nich za bardzo na wyskoku, na pompce, tylko poprzez wejście ze stania do podporu i dynamiczny wyprost kolan chcemy zatrzymać tą pozycję, tak aby nasza miednica nie zrobiła takiego właśnie zapadnięcia i dopiero powrócenia do linii. Pilnujemy, żeby to wyhamowanie nastąpiło płynnie. Nie napinamy się też za bardzo, bo też nie będzie strategią optymalną. Najważniejsze jest to, żeby właśnie nie zwieszać się na miednicy, nie puszczać tego brzucha do rozciągnięcia, jak to wiele osób wykonuje właśnie podczas takich klasycznych barpisów, gdzie liczy się wyskok i pompka. I słuchajcie, jak w każdym ćwiczeniu, oczywiście wszystko to zależy od celu i kontekstu, w którym będziecie wykonywać właśnie te dzisiejsze pokazane ćwiczenia, które zakładają właśnie wyjście od bazowego podporu i pójścia dalej w takie ruchy bardziej funkcjonalne, które będą potrzebne właśnie do tej Waszej głównej aktywności, do Waszego głównego celu i mają wspomóc akcesoryjnie Wasze treningi i Waszą pracę. Także to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Wpadaj na stronę workoutathlete.pl, gdzie znajdziesz bardzo wartościowe produkty, które na pewno przyspieszą Twój progres w kalistenice.